Witam w kolejnym odcinku. Coś nowego, Harman Kardon PM 655 VXI wersja do pełnego przeglądu, ale przede wszystkim co najpierw do naprawy. Rzućmy sobie okiem do środka, co my tu mamy. Wzmacniacz dotarł do mnie w stanie takim, że jeden kanał coś tam nie domaga, a w drugim kanale nie jesteśmy w stanie ustawić prądu spoczynkowego, jak i DC offset. Jakiś problem był, zgłaszał właściciel. Zobaczmy sobie na płytkę sterownika tranzystorów mocy. Tutaj widzimy liczne wypalenia płyty. Te koszulki spinają nam dwa tranzystory do siebie. Jak widać, ja myślę, że to jest wymieniane, ale to jest oryginalnie. Te niebieskie koszulki to jest oryginalny zestaw. I tutaj na tych tranzystorach również powinny być takie koszulki. Ich już tutaj nie ma, więc może świadczyć to o tym, że coś tu już było naprawiane. Te tranzystory, jak widzimy, rozmiarowo nie odpowiadają nam tym tranzystorom. Są to tranzystory w innej obudowie, więc te były już wymienione. Zarówno w jednym, jak i w drugim kanale. Czym się objawia usterka? Może spróbujmy sobie załączyć wzmacniacz. Przyciszymy. Czy jakiś sygnał tutaj mam? Sygnał daje. Dobra, i rzut oka na oscyloskop. Dla małych mocy, powiedzmy, jest w miarę to poprawne, a dla dużych już mocy widzimy, co się dzieje. W prawym kanale dolna połówka jest obcinana, ścinana, więc mamy jakieś uszkodzenie. Ja już wcześniej mierzyłem sobie tutaj również prądy spoczynkowe i one tak, w lewym kanale się reguluje, w prawym kanale prąd spoczynkowy się nie reguluje. Brak jakiejkolwiek reakcji na poruszenie podkówką, czyli coś, mamy jakieś uszkodzenie. Tyle dobrego, że tranzystory mocy na razie wydają się sprawne, nie wylutowywałem ich, więc sobie to skontrolujemy. Co jeszcze tu się rzuca nam? Nie wiem, czy to wygląda chyba na ślady topnika, czyli płytka były wylutowywane już tutaj elementy. Płyta jest niedomyta. To samo tutaj, więc prawdopodobnie przełączniki były czyszczone, ale ja sobie wstępnie je sprawdziłem i one mają objawy niedomagania. No jest troszeczkę podzespołów do sprawdzania, do kontroli. Co zrobimy? Najpierw spróbujemy doprowadzić końcówkę lewą, jak i prawą do stanu użyteczności, czyli pełnej sprawności. Wyregulujemy sobie ją i wtedy zaczniemy czyszczenie wszystkich przełączników, ponieważ te przełączniki są to przełączniki takiej isostaty podobne do tych, które czyściłem w Yamaha, przy wzmacniaczu Yamaha C60. Małe styki, a niedomagania tych przełączników na pewno nie będą nam pomagać w użytkowaniu wzmacniacza. Trochę selektorów, trochę potencjometrów i przede wszystkim tej isostaty do czyszczenia, ale to na samym końcu. Najpierw zajmiemy się usterką. Całość jest czysta, odnoszę wrażenie, że była już myta. No to tyle. Działam. Kondensatory jeszcze widzę wymienione, niektóre. Działam, mierzę, doprowadzam do pełnej sprawności. Tutaj jeszcze od spodu w kanale lewym mamy taką zworkę z kabla zrobioną, która łączy nam tranzystory. Prawdopodobnie ostrość. Kolektor z bazą. No nie jest to oryginalne rozwiązanie, w prawym kanale tego nie ma. Płyta widać mocno wygrzana, więc te elementy się tu dość mocno grzeją. I co dalej? Drivery. Tranzystory mocy 2SC 3281 i 2SA 1302. Oryginalna para, czy czarno-zielone. Póki co wydają się sprawne. No i jeszcze co? Tutaj niektóre kondensatory wymienione też. Czy mi się wydaje? Nie, oryginalne Nishikony. Seria audio. Pomierzymy sobie na końcu jeszcze zasilanie, elektrownię całą. To jeszcze rzut oka
od spodu płyty, czy wszystko czyste. Myślę, że było myte. I mamy pierwszy sukces. Prawy kanał zapracował. Regulacja prądu spoczynkowego działa. Przyczyną był ten tranzystor. O dziwo był wlutowany odwrotnie, więc ktoś, szukając tutaj nie wiem czego tak naprawdę, ponieważ okazuje się, że tranzystory są oryginalne. Sprawdziłem je, jedynie mają zdjętą taką oto koszulkę. Ja oczywiście pasty tutaj dam, założę koszulkę i po prostu wracając do naszego tranzystora, był on odwrotnie wlutowany, przez co to co widzieliście jest to akurat PNP, czyli na ujemnej linii zasilającej, przez co ta ujemna połóweczka była ścinana, nie było wysterowania końcówki mocy pełnym sygnałem, nie było przepływu prądu, więc prąd spoczynkowy nie mógł być ustawiony. W tym momencie wszystko działa, ożył. To samo w tym kanale, te tranzystory również muszę połączyć pastą, zacisnąć koszulką, aby wyglądało to tak jak tu. Podobna sprawa ma się z tym kanałem. Ten tranzystor, jak widzicie, on już jest luźny, także on już ma ścieżki odparzone od laminatu. Muszę to poprawić. Dam po prostu zworkę z kynaru. Damy to, co widzieliście wcześniej na filmie. Damy również solder maskę. Będzie jak z fabryki. Przełączniki niestety na nowo muszę wylutować i wszystkie wyczyścić. A dlaczego? Spójrzcie na oscyloskop i oscylogramy. I tak prezentują się oscylogramy. Jak widzicie teraz dwa kanały idą pełną parą, równiutko, bardzo ładnie. Akurat potencjometr głośności jest w porządku, nie trzeszczy, więc jest to oczywiście granatowy Alps tutaj użyty, stary dobry japoński i jak widać oba kanały współbieżne idą łeb w łeb, jak to się mówi. Teraz zobaczmy sobie, jak działa potencjometr balansu. Daję lekko na lewą stronę, czyli na lewy kanał. Zobaczcie, obcina mi całkowicie prawy kanał. Lecąc dalej, straszne trzaski. To co widzicie, to by było na głośnikach niesamowite trzaski. No potem jakoś tam powiedzmy działa. W drugą stronę sytuacja podobna. Lecę w prawo, wycina mi prawy kanał. Jak widać trzeszczy. Lecę dalej, trzaski. I dopiero tu zaczyna mi wyciszać lewy kanał, czyli potencjometr balansu do czyszczenia na pewno. I jeszcze zobaczcie, jaka jest niebezpieczna dość sytuacja z przełącznikiem Tone Defeat, czyli z przełącznikiem odłączania wzmacniacza regulacyjnego barwy dźwięku. Zobaczcie, jak go delikatnie wciskam, widzicie co się dzieje, jak prawy kanał jest wysterowany na maksimum. W tym momencie te kolumny, jak mielibyśmy podpięte kolumny, to one by chyba spłonęły, że tak powiem. Chyba membrany by wyskoczyły. Jeszcze raz ta sytuacja, czyli Tone Defeat wciskam i ładuje mi na maksymalny sygnał. No w tym momencie, było widać. Ja to robię na sztucznym obciążeniu i na żarówce jako zabezpieczeniu, więc nic złego się nie dzieje, ale na kolumnach to by był niesamowity strzał w membrany. Czyli ewidentnie panel do zrzucenia, wszystkie te selektory teraz do czyszczenia, potencjometry. Jeszcze sytuacja, o której nie mówiłem, te diody sygnalizujące. Z nim jest taka ciekawostka, że tu znowu mi nie łączy ten przełącznik, widzę. Ok. Myślałem, że to jest wskaźniki zabezpieczenia, czyli przed wysokim napięciem na wyjściu końcówki, przed zbyt wysokim prądem. Niestety to nie jest sygnalizacja przeciążenia, czy tam sygnalizacja protektora. High voltage to jest nic innego jak wskaźnik selektora tutaj napięcia zasilającego pomiędzy 220 a 240 V, a high current to jest wskaźnik przełączany tutaj, nie wskaźnik przełączany, tylko to jest to wskaźnik przełącznika pomiędzy wyborem impedancji obciążenia kolumn 4 ohmy a 8 ohmów. Jeżeli damy 4 ohmy, no to mamy
high current bez high voltage. Jeżeli damy, może Wam pokażę, teraz damy na 4 ohmy, mamy samo high current, czyli wysoki prąd bez wysokiego napięcia. No taka to wydumka, ja błędnie to czytam początkowo jako wskaźnik protektora. Ok, na 4 ohmach widzę na oscyloskopie, że wszystko jest ok. Wyłączamy wzmacniacz jeszcze zniekształcenia w normie 5 tysięcznych, niecała 1/100. Po wyczyszczeniu przełączników na pewno będzie dużo lepiej. Jeszcze skontroluję oczywiście elektrownię, czyli elektrolity w zasilaczu. Krótko o budowie jeszcze takich średnich rozmiarów transformator zasilający. Dość sporych rozmiarów radiator, centralnie umieszczony. Tranzystory od dołu, czyli grzeją go od dołu. Ciepło unosi się nam do góry. Przedwzmacniacz gramofonowy tutaj z taką puszką, czyli cały układ przedwzmacniacza gramofonowego kryje się pod tą puszką Harman Kardon sygnowaną. Tutaj prawdopodobnie między innymi podejrzewam, tu mamy jakieś stabilizatory, czyli mamy jakiś zasilacz. Tutaj chyba również mamy jakiś przedwzmacniacz, jeszcze nie wnikałem w budowę dokładnie. Teraz zajmuję się, jeżeli przywróciliśmy wzmacniacz do sprawności, założę koszulki tutaj na te tranzystory, pasta i przechodzę do ściągnięcia panelu i czyszczenia tych wszystkich selektorów. Te będą bardzo upierdliwe, bo to są selektory, tak jak wspominałem, bardzo małe, no ale konieczne jest ich wyczyszczenie. I wzmacniacz już częściowo rozebrany, zdjęty subpanel przedni, żeby dostać się do przełączników. No i mamy tak, zespół tych isostatów nieszczęsnych. Tak one wyglądają. Zalane topnikiem, prawdopodobnie jest to topnik. Tutaj widać również takie ślady jakichś nalotu, więc nie wiem, być może były już pryskane kiedyś. I widać, jak one chodzą, one się blokują. Styki tak, o, ten najgorzej, czyli właśnie ten od Tone Defeat. Był mocno wylany, przez co wypukane wszystko ze środka, chodzi sztywno. Brak styku, co powodowało dziwne zjawiska. Reszta isostatów od funkcji. Te przełączniki obrotowe, bardzo też ważne do wyczyszczenia. Potencjometr głośności w niezłym stanie, więc sobie tylko go wyczyścimy. I potencjometry balansu, który był też miał pewne problemy, brak kontaktu, także albo ścieżki wytarte. Otworzymy sobie go, zobaczymy. Potencjometr regulacji barwy i jeszcze nam został taki mały selektor impedancji, chyba tak, impedancji albo pojemności wkładki gramofonowej. Dziwne tylko, że ta gałeczka jest wklejona i ciężko ją jest ściągnąć, więc na siłę nie będę jej tutaj próbował ściągać. Rozbierzemy sobie tego małego Alpsa i spróbujemy wyczyścić. Także do roboty. I pracę powoli do przodu. Potencjometry już mam wyczyszczone, złożone. To już nie moja działalność, to ktoś zrobił. Może jakąś taśmą zakleimy. Tymczasem wziąłem się za isostaty, te Alpsa. Ktoś już tutaj był. Chciałem pokazać jeden isostat. Nie ten. Ktoś już tutaj był i uczynił takie rzeczy, czyli urwane są zaczepy. I dlatego ten isostat się dziwnie zachowywał. Widzicie, on cały chodzi. I jest brak styku na jednej parze tutaj, co skutkowało właśnie tym, co widzieliśmy na oscyloskopie, tymi groźnymi wyskokami. Całość w dziwnym, nie wiem, czy to jest ten topik, czy to smar jakiś wypływa, ulepiony, wszystko ulepione, więc ja tymczasem montuję nowe, całkowicie nowe funkielnówki isostaty Alpsa, nielutowane jeszcze, także trafiają na płytkę. No niestety tutaj mam jeszcze chyba
Tak, tutaj mam jeszcze jeden, który wymienię. Te nie były rozbierane bodajże, więc sobie je na spokojnie, ten chyba był rozbierany. Więc sobie te na spokojnie wyczyszczę już sam, a te zdecydowałem, że wymienię na nowe. Są one tutaj w torze barwy, w torze sygnałowym. Muszą być pewne. No i te przełączniczki wymontowywuję. Pojedyncze takie. Ten już wymieniłem na nowy, te natomiast muszę wyczyścić. Uwielbiam te przełączniki. Są tak wielkie, że praca z nimi to sama przyjemność. Te styki są tak malutkie, że naprawdę tutaj to już tylko pensetka. No ale cóż, trzeba to wyczyścić. Może zrobimy jakieś zbliżenie, wyostrzymy. Styki widać, że są mocno zaśniedziałe. Bez czyszczenia by się nie obeszło. Jeszcze zostało wyczyścić mi przełącznik wyboru impedancji obciążenia 4,8 ohm. Nie będę odlutował przewodów, odetnę te zatrzaski i wyczyszczę ten hebelkowy przełącznik. Wzmacniacz już złożony, przełączniki wyczyszczone. Póki co ustawianie DC offset -20, jeszcze sobie leci. Tu -3, lewy kanał -3 mV, -8. Jak widać rośnie. No to jest dość żmudne i długie ustawianie. Wzmacniacz musi się dość dobrze rozgrzać. Prądy spoczynkowe wstępnie sobie już ustawiłem na żądaną wartość. W tym momencie, tak jak mówiłem, już prądy spoczynkowe ustawiają się bez problemu w kanale prawym, w kanale lewym. Wymieniłem jeszcze tutaj kilka elektrolitów. T247 mikro, Nishikony i Nishikony na wejściu 100 mikrofaradów, koszulki już zagrzane. No i to wszystko. Teraz dość dłuższy czas ustawiania tych prądów, DC balance. I będziemy kończyć. I krótkie testy na podsumowanie. Prądy spoczynkowe już ustawione. Radiator dość ciepły, zagrzany. Najpierw zobaczmy sobie, może zróbmy tak. Zobaczmy sobie na oscyloskop, jak współbieżne są kanały. I mamy nasz oscyloskop. Kanały, jak widać, startują równo od samego dołu. No tu już dość niezły zakres. Wszystko jest ok, równiutko. Zobaczmy sobie jeszcze przełącznik Tone Defeat. Jest ok. Podbicie basów, coś tam widać, bo być musi. No niestety te przełączniki są takie, że one nie zbierają podczas przełączania i jakieś tam niewielkie zakłócenia mogą się pojawić, ale trzeszczenia nie ma. Dobra. To teraz zobaczmy sobie jakąś tam moc przybliżoną, tak przy obie. Może zróbmy tak. Około powiedzmy 1 W w RMS-ie. Zobaczmy jakie mamy zniekształcenia przy tej mocy. I przy mocy 1 W RMS na 8 ohmach obciążenia mamy 0,03%. Kanał lewy, kanał prawy, SNR około 70, czyli kanały równo. Przy większych mocach jeszcze może zróbmy sobie przy jakiejś większej mocy, przy 10 czy tam przy 15 W. I przy 10 W takie wyniki. Może nie będziemy już go pędzić dalej. Ja zrobiłem pomiar również po prostu zmierzyłem moc. Około 90 W w RMS-ie osiągnąłem. Więcej nie męczyłem tego wzmacniacza. Radiator już się zagrzał. No to co? To może jeszcze pasmo przenoszenia. I na tym będziemy kończyć. Pasmo przenoszenia wzmacniacza w trybie Tone Defeat, czyli w trybie Direct. Linia prosta praktycznie od 20 Hz do 20 kHz, bo takie
Taki pomiar oferuje nam program. No i sprawdźmy sobie loudness. Tutaj loudness nie jest rozwiązany tak to we wzmacniaczach, że podbija nam zarówno niskie, jak i wysokie tony. Podbija nam tylko niskie tony, czyli to jest takie bass boost, można by powiedzieć. Ok, kanał lewy. No i wygląda to podobnie. Zróbmy sobie jeszcze zakres działania potencjometrów regulacji. Tony niskie. Tutaj przy tonach niskich jeszcze możemy od 200 Hz podbicie robić lub od 400. Podobnie tony wysokie możemy robić podbicie od 2 kHz lub od 6. Także mamy taką regulację barwy dość szeroko do 8-10 dB. No to wszystko na ten moment.